Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym Starym Domu. Dzisiejszy film chciałam zacząć od podziękowania Wam za wszystkie łapki w górę, za Wasze dobre słowo, za to, że jesteście z nami, subskrybujecie. No ale nie przedłużajmy, zaczynamy dzisiejszy film. A dzisiaj, jako że minęły już spokojnie 2 lata, od kiedy zaczęliśmy urządzać nasz ogród, nie liczę tego momentu, kiedy zaczynaliśmy remont i sadziliśmy i za chwilę tego oto przesadzaliśmy, bo zapomnijmy, że to w ogóle było, bo jak jesteście z nami dłużej, to wiecie, że zabieraliśmy się za ogród trochę za wcześnie i nic z tego nie wyszło, także dzisiaj pokażemy Wam naszą historię odnośnie urządzania ogrodu od tego stricte 2 lata temu. Także lecimy. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Witajcie. Więc tak, jedziemy od początku i pokażemy Wam takie przedpo, żebyście zobaczyli, ile się da zrobić w 2 lata. Dla jednych będzie to dużo, dla innych będzie to mało. Z niektórych rzeczy jesteśmy zadowoleni, z niektórych rzeczy w ogóle nie jesteśmy zadowoleni i nam nie wyszły, ale może po kolei. To jest ta starsza część ogrodu, czyli te iglaki, które mamy z tyłu i cyprysy, to jest to, co było. Niektóre osoby proponowały nam, żeby to wykasować. My zdecydowaliśmy się, że nie chcemy, bo nie chcemy mieć tutaj pustyni i zaczynać od zera, więc zostawiliśmy to. I jesteśmy z tego zadowoleni, ten pomysł wypalił. Tu mamy irysy i liliowce, tu z przodu mamy poziomki, które kiedyś Marysia nam podarowała, tu mamy troszeczkę różnego rodzaju bylin, mamy też róże, tam mamy miskanta, tam mamy wawrzynek wilczełyko i taką wierzbę pendulę, tu mamy pęcherzycę, mamy jedną żółtą, drugą czerwoną i powiem Wam, że postęp tych roślin w większości jest naprawdę niezły i nawet ta kuba, która nie zawsze dobrze rośnie, akurat u nas jej bardzo pasuje i jest bardzo ładna, więc ogólnie z tej części tutaj jesteśmy zadowoleni. Wyszło to fajnie. Tutaj mamy troszkę takiej drobnej trawki od Bożyny, ona już też coraz lepiej zaczyna rosnąć, także już teraz troszkę rusza, szczególnie z tamtej strony widać, jak się ładnie zieleni. Tutaj mamy troszkę takiej trzmieliny, ona akurat tak słabo wygląda, rośnie, ale tak niespecjalnie. Jest tutaj jaśminowiec, który też posadziliśmy 2 lata temu i on też niekoniecznie tutaj mu bardzo pasuje, jest to dość zacienione miejsce. Ta druga pęcherzyca, która jest tutaj w tym miejscu, całkiem fajnie. Ten miskant jest pod sosną, więc tutaj nie ma co się spodziewać cudów. On rośnie, ale tak bym powiedział średnio. Przejdźmy tutaj dalej. Budleja, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo fajnie rośnie. Staramy się ją tak przycinać do takiej kuli. Te rozchodniki olbrzymie od Marysi tutaj bardzo fajnie. Tu mamy ten złotokap. Oczywiście dla osób, które nie wiedzą, złotokap jest rośliną trującą, więc trzeba, tak samo jak na przykład owoce cisu, też są trujące, złotokap też jest trujący, trzeba na niego uważać. Zresztą wisteria czy glicynia też są trujące, więc też na nie trzeba uważać. No tutaj mamy troszkę taki miszmasz, ale to wynika oczywiście z tego, że pies tu biega i jest tak jak jest. Więc jeśli chodzi o tą część ogrodu, tamta bliżej garażu wygląda zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że tutaj czegoś brakuje trochę koloru, może jeszcze nad tym popracujemy, żeby to wyglądało fajnie i na pewno plusem jest to, że udało się wreszcie zrobić nam tą ścianę z tyłu i jest to zrobione, fajnie wygląda. Jak pamiętacie, tutaj ta część w bólach się tworzyła. But I've known you too long, it hurts to watch your blue
eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Bardzo długo nie mieliśmy pomysłu, jak to ugryźć, jak to zrobić. W końcu się skończyło w ten sposób, że ponieważ dom jest dość symetryczny, daliśmy 2 symetryczne iglaki, takie dwukolorowe, dookoła nich kosodrzewiny, z tyłu są pierisy. One bardzo ładnie kwitły, teraz już są przekwitnięte, wyglądają trochę gorzej. Ten iglak jest fajny. On ma takie bardzo ładne szyszeczki, szyszunie. Bardzo fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o berberysy, ja bardzo lubię berberysy. Lubię to, że ten ogród nie jest taki nudny, że są różne kolory. Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony. Teraz przejdziemy do tłużyc. Tłużyce oczywiście za waszymi radami były posadzone w doniczkach i mimo to, że były posadzone w doniczkach, to i tak tutaj już mamy bardzo, bardzo dużo tłużyc. Jak ktoś potrzebuje, możemy mu podarować. Natomiast z tamtej strony ja oczywiście już te tłużyce wyrzucam. O, teraz zauważyłem coś, czego nie widziałem. Patrzcie na to. Między tutaj naszymi ponytail, tłużyca już tu. Będę musiał zaraz to powyciągać, bo nam te ponytail, które nie są tak bardzo inwazyjne jak tłużyce, zniszczą, więc zaraz będę musiał je wyciągnąć. Więc to była bardzo dobra rada, którą nam daliście. Tłużyce tylko w doniczkach, tylko na ograniczonej przestrzeni. Są fajne, długo fajnie wyglądają, ale jest to roślina bardzo inwazyjna i trzeba ją trzymać mocno w ryzach. Tutaj mamy hortensję. Przypomnij, Basia, jakie mamy nazwy hortensji, bo to ty wiesz. Mamy Polar Bear i mamy Limelight, ale zabijcie mnie, już teraz zupełnie nie pamiętam, które są które, bo na pewno są wymieszane i z tej i z drugiej strony dawaliśmy symetrycznie takie same 2 rodzaje, ale która jest która, to... Dosadzaliśmy też hortensji, bo stwierdziliśmy, że jeszcze mamy hortensji za mało i kilka dosadziliśmy, więc... Tutaj mamy też juki. Akurat wiecie co, juki tutaj nam za bardzo nie rosną. No chyba nie jest to zbyt dobre miejsce. Zresztą... Ale ja i tak je uwielbiam. Ja powiem wam, że nie spodziewałam się, że one tak zimą fajnie wyglądają, bo one są cały czas zielone i mają fajny, mi się podoba ten pokrój taki, że one są takie ostre. Nie, no fajne są. Nie, mi się w ogóle bardzo podoba i ja mimo to, że wiem, że wiele osób uważa, że to jest taka no niespecjalna, pospolita roślina i jeszcze do tego nie nasza, no bo to nie pochodzi z naszych rejonów oryginalnie, to ja ogólnie lubię juki, aczkolwiek te nie chcą nam tu za bardzo rosnąć. Musimy zrobić też w niektórych częściach tutaj to, co dawno mówiliście, czyli wypieprzyć całą szmatę, która tam była, czyli całą tkaninę, która była rozłożona pod spodem, bo te miejsca, gdzie były kartony, zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Kartony się już dawno rozłożyły, jest po prostu tylko zębek, natomiast tam, gdzie była ta agrowłóknina, no nie fajnie to wygląda, ona i tak powychodziła, jeszcze do tego wygląda to niespecjalnie, więc nad tym musimy popracować. Iglaki, których wiele osób nie lubi, ja lubię, ja jestem zadowolony, że mamy różne iglaki, tu mamy sośnicę, tu mamy taki też karłowy iglak, ale z takimi fajnymi małymi przyrostami, z ładnymi szyszkami też, tu są akurat stare jeszcze, ale już wychodzą nowe. Tu mamy jeszcze kostrzewę, taką szarą, którą akurat niedawno dosadziłem, ale tutaj jeśli chodzi o tą część ogrodu, też jestem zadowolony. Metasekwoje, i te metasekwoje, to co czekaliście, tak, zdecydowanie taki na mnie poleciał wysyp komentarzy, że jestem po prostu baranem, że tak, że dobra, posadzimy w większości z tej strony, tam posadziłem jedną wcześniej, na pewno nie będę sadził tutaj przed jabłonką, bo byście mnie zjedli, a Basia też, więc przyznaję się do błędu, okej. Skoro tak wiele osób pisało, że nie mam racji, to pewnie jej nie mam, więc tak będzie. Będzie pan zadowolony. Uważam, że trzeba się przyznać do błędu, jak to był błąd, tak? Skoro prawie wszyscy tak napisali, to znaczy, że chyba tak był, chyba tak jest. Co dalej? Jeśli chodzi tutaj o tą część, to tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jesteśmy zadowoleni. Ja przede wszystkim, mimo że wiem, że nie każdy lubi metasekwoje, bo one są też nie naszą rodziną rośliną, ale są piękne. Ale naprawdę według mnie, tym bardziej, że im u nas wyjątkowo, naprawdę im wyjątkowo pasuje. One mają piękne te liście, są nietypowe
Bo to jest ta odmiana Gold Rush. Tak, to jest odmiana Gold Rush. Aha, właśnie, bardzo, bardzo ważna rzecz, bo zawsze za szybko gadam i tego nie powiedziałem znowu. Odmiana Gold Rush jest odmianą szczepioną, ona rośnie do 3 metrów, więc no nie wiem, jakby tu miała wyjątkowo super duper warunki, to może urośnie 3,5, ale nie urośnie 20 ani 10, także spokojnie, to są rośliny, które będą rosły niezbyt duże, ale ja je bardzo lubię, bardzo mi się podobają i zdecydowanie będę chciał, żebyśmy mieli ich jeszcze kilka, bo też się tutaj udają, a jeśli coś się udaje, no to nie ma co z naturą walczyć, tylko lepiej sadzić to, co po prostu się udaje. Następna rzecz, która mi się tu bardzo podoba, w sensie ogólnie, jeśli bym jakiś ogród jeszcze w życiu tworzył, a mamy jakiś projekt przygotowany dla Was, jak wypali, to będzie bardzo ciekawa rzecz, ale to jeszcze się nie dzielimy, bo jesteśmy w trakcie organizowania. To po prostu te trawy. Tutaj są głównie miskanty, poza jakby tymi tużycami, kostrzewami i dlaczego one nam się tak z Basią podobają? Bo one wyglądają w zasadzie od maja do kolejnego roku, do lutego wyglądają super. Dopóki się ich nie tnie, ten efekt jest przez bardzo, bardzo długi czas. Są proste w uprawie. Nie mówię, żeby, tak jak często teraz jest to w niektórych parkach miejskich, zrobić wszystko w trawach, ale w niektórych miejscach jestem od niedawna zwolennikiem traw, bo ten efekt jest bardzo fajny, szczególnie jak są wymieszane z innymi roślinami. Wygląda to naprawdę fajnie. No i to jest to, co nam się podoba. Dobra, przejdźmy teraz do ronda. A oto nasze rondo z naszym bzem, tudzież lilakiem, o którego bardzo mocno walczyliśmy. Ostatnio coś się z nim dzieje niedobrego, bardzo słabo kwitnie i bardzo szybko przekwita, no ale umówmy się, jeżeli chodzi o ilość wody i deszczy w tym roku, to słabiutko. Mam nadzieję, że jeszcze odbije, aczkolwiek on jest naprawdę stary, bo on tutaj stoi już i boję się, że jego dni są policzone, no ale trzymajcie kciuki, że wyjdzie z tego. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny, które tutaj sadziliśmy, to oczywiście jest lawenda. Jest to lawenda wąskolistna. Mamy tutaj kilka takich sztuk lawendy innego rodzaju. Zamówiliśmy jakby tą samą, natomiast przyszła zupełnie inna, ale powiem Wam szczerze, że o ile na początku sezonu wydawało nam się, że jest z nią naprawdę źle i wyglądała słabo i dosyć dużo tych krzaczków nam wypadło, to po tym mocnym, takim radykalnym przycięciu no fajnie odbiła, naprawdę wygląda coraz lepiej i liczę, że w tym roku znowu nam pięknie zakwitnie, bo ja uwielbiam lawendę, uwielbiam ten zapach, uwielbiam to, jak się fajnie komponuje z tą różą okrywową, którą mamy tutaj. To jest róża Fairy Tail, jest w kolorze różowym, aczkolwiek też trafił nam się jeden krzaczek, który jest biały i jakoś dziwnym sposobem zamiast, nie pamiętam już dokładnie ile ich było, dużo ich było, około 20 sadzonych. Możecie sobie podejrzeć w filmie Lawendowe Rondo, jakby to kogoś interesowało. Tak, podlinkuję Wam dokładnie, jaki był proces tworzenia tego ronda. W ogóle pomysł na to rondo był, najbardziej go forsowała Ewa i to był bardzo dobry pomysł. To był bardzo dobry pomysł, tak. Tutaj też mieliśmy z Norbertem, generalnie ja z Norbertem mamy czasami ciężkie chwile i lubimy się podochodzić, szczególnie w takich momentach, gdzie się nie zgadzamy i każdy chce przyciągnąć na swoją stronę. Tutaj też mi się udało przyciągnąć na moją stronę, bo z tyłu Norbert miał pomysł na laurowiśnie, który też jest bardzo fajnym pomysłem, ale wydaje mi się, że to trochę byłoby za wysokie piętro przy tym naszym i tutaj dziewczyny Ewa w szczególności podpowiedziały nam, że tu fajnie będzie wyglądała właśnie ta róża okrywowa, aczkolwiek ja myślałam, że ona trochę bardziej się, wiecie, będzie rozłaziła na boki, a ona dosyć dobrze i dosyć wysoko nam tu rośnie. Jak widzicie, ja ją ścięłam też mocno, żeby były takie bardziej kuleczki,
a patrzcie, jakie te nowe przyrosty są wysokie. Nie wiem, może nie powinnam właśnie tak ciąć, że skoro chciałam ją mieć niską, ale no jest jak jest. Także czekamy, aż to nam wszystko zakwitnie i będzie znowu pięknie. Tutaj mamy tą część z drugiej strony domu i ona tutaj, powiem wam, tak różnie co tutaj wygląda. Bo jest przez kogo ona różnie wygląda? Tutaj ta część to była rozjechana przez Kosma, bo tu mieliśmy jeszcze drugiego rododendrona i on dotąd biegał, aż go wykasował. Teraz Basia tutaj wokół piwoni zrobiła taki koszyczek, no i teraz będzie mu ciężko. Tą piwonię mamy od mojej mamy, tamtą piwonię mamy od Marysi, a tutaj mamy jeszcze od Bożeny hortensję. Ona puszcza, ale wiadomo, była później posadzona, więc zaraz powinna sobie wyjść, ale tutaj właśnie między innymi przez Kosma było troszeczkę problemów, ale jest już lepiej. Jeśli chodzi o rododendron, to wydaje mi się, że po prostu on mi przysychał. Ja troszkę przegapiłem ten moment w zimę jednak rośliny też potrzebują trochę wody, a tam jednak okap jest dość daleko i tej wody było mało i dlatego mi przysechł. Tu natomiast jest fajnie dosyć. Mamy lilie, tulipany, no tulipany wiadomo już przekwitły, tam mamy jeszcze czosnki, które też dosyć fajnie wychodzą. To co mówiliście, mięta tutaj opanowała cały świat, lubczyk tu ledwo zipie. Aj, tam no dobrze wygląda, więc no bardzo słabo. z miętą, ale wiecie co to jest, to ma też plus. O, jaskółka siedzi w środku, bidulka wleciała i teraz musimy ją wypuścić. Ojoj. Idziemy ją wypuścić, bidulkę. Poczekajcie, musimy ją najpierw wypuścić. No chodź. Taka, ja nie wiem. Nie w tą stronę. O, pojechałem. O. Oj, nie. Nie. Okej, jaskółka uratowana. Jak w ogóle to była jaskółka, jeśli coś innego, a poznacie to po tym filmiku, to dajcie nam znać. Już była strasznie zmęczona, bo wleciała do środka. Ja chciałem, żeby ona sobie zrobiła gniazdo, ale chciałem, żeby zrobiła gniazdo pod wiatą. A dzieci bawiły się w środku, wpuściły ją, potem któraś wyszła, zamknęła i parę godzin bidulka siedziała w środku. Natomiast no, pod wiatą jej nie pasuje. No uciekła sobie na razie, zobaczymy. Może sobie zrobi gdzieś gniazdo, na szczęście nie ucierpiała, bo bardzo ładnie wyleciała, więc jest ok. Dobra, teraz pokażemy wam, jak to tutaj dalej wygląda. Ci, którzy nas oglądają od dawna, wiedzą, że tutaj sadziliśmy róże, tu mamy trzmieliny japońskie, z nimi były trochę przeboje, bo w jednym roku one bardzo przymarzły. Już się wydawało, że nic z nich nie będzie, natomiast odbiły bardzo ładnie i teraz coraz lepiej wyglądają, rosną. Także ta część ogrodu wygląda fajnie. W ogóle tutaj jest to taka część, teraz w ogóle się zrobiło trochę pochmurnie, ale jest to taka część dość mocno zacieniona, więc tutaj raczej sadzimy takie rośliny, które troszeczkę lubią więcej cienia. Po tej stronie mamy 3 funkie i paprocie i te małe żurawki. I im tu naprawdę pasuje, bo to jest takie zacienione miejsce.
Wody tutaj jest sporo, natomiast słońca tu nie ma prawie w ogóle. Może godzinkę, dwie dziennie. Tak, ale funkie tutaj dosyć późno wychodzą w stosunku do tych innych miejsc. One wychodzą tutaj przynajmniej 2 tygodnie późno, bo na początku, jak jeszcze nie mieliśmy doświadczenia, to myśleliśmy, że też w zasadzie już po funkiach, ale okazało się, że one wychodzą tutaj 2-3 tygodnie później niż w innych miejscach, bo jest po prostu zimniej. A w ogóle powiem wam ciekawą rzecz, przepraszam, że ci przerwę, ale funkie, które zeżarły nam ślimaki w zeszłym roku, wyszły. Tak, To jest szok, zaraz wam niedowierzanie. pokażemy, bo tamta część ogrodu wygląda teraz o wiele lepiej niż wcześniej. Tu natomiast mamy ostrokrzewy i te ostrokrzewy też fajnie wyglądają. Widać, już mają ładne nowe przyrosty, bardzo dobre miejsce Kolory są dla nie. Tu jak pamiętacie ten brzydki płot robiliśmy w zeszłym roku, obiliśmy to deskami. Puściliśmy te żyłki, no ten bluszcz coraz lepiej się po tym pnie, jak nie bluszczy, to ta winorośl, także efekt całkiem fajny. Jeśli chodzi o to, trwało to długo, ale udało nam się to dopracować na tyle, że jest to prawie bezobsługowe i wygląda nieźle. Jedyny minus to jest to, przed czym nas przestrzegaliście, czyli mięta, ale nie zdążyłem tego powiedzieć, bo przerwała mi jaskółka. Plus tej mięty jest taki, że dziewczynki nasze razem z koleżankami uwielbiają sprzedawać lemoniadę. I jak sprzedają lemoniadę w jakieś gorące dni To taką na wypasie z miętą. przed domem, no to zbierają tą miętę. A że tutaj samochodami praktycznie nie podjeżdżamy, no to ona jest praktycznie nieskażona, bo tutaj jest takie miejsce, że w zasadzie spalin od ulicy nie ma, jest czysta, można z niej jak najbardziej korzystać, więc do lemoniady się nadaje. Tutaj mamy od Bożeny, to jest rozesłana. Zresztą pozdrawiamy serdecznie, Bożenę ostatnio nam kolejną partię roślin dowiozła, także bardzo dziękujemy. Ona tutaj fajnie wygląda, coraz lepiej, tak jak zawsze Basi zależało, ona sobie zaczyna powoli wychodzić tutaj między tymi kamieniami, więc pewnie z biegiem czasu ona będzie coraz bardziej to się tutaj pleść. Zresztą o to nam chodziło. Tutaj jeśli chodzi o tą stronę ogrodu, to jest dość ciężki temat, bo tutaj jesteśmy pod świerkami, więc tutaj jest raz, że dużo igieł, dwa, że bardzo mało deszczu. Na szczęście tutaj ten lilak sobie nieźle radzi. Też te rozchodniki olbrzymie od Marysi też bardzo fajnie. Miskant tam w miarę dobrze. Ja tutaj pod samym murem dosadziłem 3 hortensje pnące i musiałem je tutaj takimi patykami przed kosmem zasłonić. Jak one sobie porosną większe, to je zdejmę. Na razie te hortensje fajnie tutaj wyglądają i efekt jest fajny. Może to jest właściwy moment, żeby wam pokazać też taką metamorfozę, bo z tego jesteśmy mega zadowoleni, w sensie z tego, jak wyszło nam to ogrodzenie. Bo jak pamiętacie, tam był mur, tutaj było w zasadzie takie stare ogrodzenie, które było metr dalej, czy 1,5 metra dalej przy samej drodze, natomiast my się cofnęliśmy i troszeczkę tutaj ten mur poprawialiśmy, żeby to lepiej wyglądało, więc teraz wam pokażemy, jak ta brama wyglądała bo to może być jakby też ciekawe i takie inspirujące dla kogoś, kto szuka pomysłu, jak taką bramę robić. Samą bramę, wykonanie zlecaliśmy, natomiast montaż zarówno tej bramy, jak i tamtej robiliśmy sami, a natomiast przepraszam, nie bramy, tylko ogrodzenia, natomiast to ogrodzenie tutaj ja murowałem, Basia pomagała, a teściu spawał przęsła, następnie oddaliśmy do cynkowania, do malowania. Dobra, przejdziemy teraz, pokażemy wam, co tutaj mamy i taki bardzo, bardzo dobry pomysł i to w zasadzie dzięki Marysi, bo Marysia nam tutaj te rośliny, które tutaj się sprawdzają i chyba jedyne, które się tu sprawdzają, czyli te bodziszki, one raz, że tu nic w ogóle nie chce rosnąć, bo tu jest bardzo sucho i jeszcze pod tymi świerkami naprawdę jest słabo, natomiast ten bodziszek tutaj w tym miejscu naprawdę fajnie rośnie, bo w zasadzie tutaj poza tym bodziszkiem to praktycznie nic nie chce rosnąć. Nawet jakieś takie jałowce, no to tak ledwo żyją. No, rachityczne strasznie. No, strasznie rachityczne. Tutaj troszkę tego bluszczu zostało, co Kosmo jeszcze nie zadeptał. No ja nabiłem tych patyków po to, żeby on nie biegał. Niewiele to daje i tak biega. Nawet patyki powyrywał, zresztą
już mi troszkę ręce opadają. Natomiast bodziszek ekstra wygląda. No i tutaj zdecydowanie, jeśli macie takie miejsce, gdzie nic nie chce rosnąć, jest cień, to bodziszek tam się sprawdzi i fajnie wygląda przez długi, długi czas. Tutaj jest takie miejsce, gdzie mamy jeszcze trochę miszmasz, bo tu, jak kiedyś pamiętacie, tu był składowisko kamieni, więc na bieżąco w zeszłym roku, jak te kamienie stąd wywoziliśmy i robiliśmy ogrodzenie, to sprzątaliśmy, dosadzaliśmy rzeczy. Tu za mną są forsycje, które kiedyś zbierałem. Jakby te kwiaty są dobre na odporność, więc polecam. I co? I dosadzałem tutaj, dużo rzeczy, bo tu strasznie było pusto, więc chciałem, może nawet za dużo, ale no wiadomo, to jest takie, to są te moje kompulsywne zakupy ogrodnicze, gdzie ja kupuję za dużo rzeczy, za dużo chciałbym mieć, bo uwielbiam te rośliny, ale do konkretów. Co my tu mamy? Mamy 2 hibiskusy od mojej mamy, które rosną coraz większe i w zasadzie one by tutaj wystarczyły, ale ponieważ strasznie chciałem mieć judaszowce, to dosadziłem tu w środek jeszcze 2 judaszowce. No i te judaszowce przynajmniej na razie, wiecie, to są te judaszowce kanadyjskie, które powinny rosnąć w ten sposób, że powinny mieć, zanim wyrosną listki, te kwiatuszki. Czy te kwiatuszki będą? Zobaczymy. Na razie wyglądają tak, ale mamy je dopiero 2 miesiące. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ogólnie to było takie miejsce, gdzie nie wiadomo było, co tutaj jeszcze można zrobić, a te hibiskusy to mi się wydawało trochę za mało i za nudno, więc... Znaczy mi się wydaje, że to jest taka szkółka eksperymentalna Norberta. Jak mu się coś podoba i nie ma gdzie tego wcisnąć, to wciśnie tutaj. To wcisnąłem tutaj, dokładnie. Tak tutaj wcisnąłem. Tu już jest troszkę lepsze miejsce, bo tu już jesteśmy prawie poza świerkiem. Tam Basia jest jeszcze pod świerkiem, natomiast tu, gdzie ja jestem, już prawie jesteśmy poza, więc tu jest więcej wilgoci i wydaje mi się, że powinno się to sprawdzić, natomiast to jest taki eksperyment, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jesteśmy przy naszej wisterii glicyni, jak zwał, tak zwał. I teraz tutaj kolejna wielkie podziękowanie dla Marysi, bo tak, my oczywiście nakupowaliśmy sobie tam wisterii, posadziliśmy, ale oczywiście jako laicy nie wiedzieliśmy o tym, co nam oczywiście napisaliście i teraz już wiemy, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wisterię czy glicynię należy kupować wtedy, kiedy kwitnie, ponieważ bardzo często jest tak, że po prostu jest to roślina, która nie będzie kwitnąć. No i Marysia nasz błąd naprawiła i ostatnio, jak nas odwiedziła, przywiozła nam wisterię, która jest już w trakcie kwitnięcia, która wiadomo, że na pewno zakwitnie. Więc zobaczymy. Jeśli zakwitną też nasze, to będziemy mieć, bo ta jest biała, tamte były fioletowe, więc jeśli zakwitną obydwie, będziemy mieć różne kolory. Jeśli natomiast zakwitnie tylko ta od Marysi, to będziemy mieć kwitnącą białą, a reszta będzie tylko zieloną ozdobą. Także zobaczymy. W każdym bądź razie jeszcze raz dziękujemy. Pokażemy Wam, co tutaj jeszcze mamy. Tu mamy jeszcze jedną metasekwoję. Też w odmianie karłowej, ale to nie jest Gold Rush, to jest jakaś inna. Zresztą dokładnie widać, bo ma inny kolor. Dlaczego posadziłem kolejną metasekwoję? Bo po prostu je lubię. Tu mamy klon palmowy. Nie, tam jest klon palmowy. A jaki to jest? A klon japoński. To jest japoński. To przepraszam. Tu mamy klon japoński, tam mamy klon palmowy. I kolejna rzecz, o której do końca nie wiedziałem. Wiedziałem, że klony lubią raczej takie stanowisko słoneczne albo półsłoneczne, natomiast to, co ostatnio poprawialiście mnie, te klony czerwone powinny być bardziej w tym stanowisku słonecznym, natomiast te takie inne kolory, takie jak ten, powinny być w takim stanowisku trochę mniej słonecznym i to jest możliwe, że racja, bo widzę, że ten klon, on tutaj po tej stronie tak jakby go po prostu, chyba że to jest jakaś choroba, ale tak wygląda, jakby był za mocno przypalony słońcem. O tyle z tej strony wygląda lepiej, to tutaj, gdzie jest najbardziej narażony na słońce, wygląda gorzej. Chyba że to jest jakaś choroba, jeśli wiecie albo macie takie informacje, to napiszcie. Natomiast wygląda on całkiem fajnie, rośnie całkiem fajnie, natomiast z tamtej strony rzeczywiście wygląda to tak, jakby był na zbyt dużej ekspozycji słonecznej, tak? Czyli tu się może to zmienić, bo tutaj mamy jeszcze trochę roślin, które tak by częściowo go zasłonią, no ale to się jeszcze wszystko okaże w trakcie. Tu natomiast mamy klon palmowy, natomiast jego mamy wzrok i on jeszcze jest w takim stadium wzrostowym. No, słabiusiu, no ale rośnie, no, nie umarł. Nie umarło mu się. Nie umarło mu się.
Tu mamy tą część, którą dosadzaliśmy w zasadzie kilka miesięcy temu. Mamy kilka rozchodników, kilka ostrokrzewów. To wszystko jest w fazie takiej mega początkowej, czyli jak budujecie ogród, to chyba że jesteście mega sumienni, dbacie o to bardzo, ale jeśli tak dbacie jak my, czyli tak powiedzmy przeciętnie, to mniej więcej po pół roku od założenia wygląda to tak. Czyli jeszcze niezbyt efektownie, ale jest coraz lepiej. Mamy tutaj kilka rzeczy, mamy tu trochę miskantów, mamy rozchodniki, tu jest chyba szałwia omszona, tak. Tutaj jeszcze mamy werbenę patagońską i tam mamy budleję skrętnolistną. Nie mieliśmy jeszcze wcześniej budleji skrętnolistej, mamy tutaj dwie, posadziłem ostatnio. One są bardzo ładne i bardzo ładnie kwitną. Jak tylko się przyjmą, to będą miały takie bardzo ładne kwiatuszki, także już czekam na to. Jeśli chodzi o nasze drzewka, które tutaj mamy, to pamiętacie, mamy taki miks zarówno tych karłowych, takich jak tej, tam jeszcze za Basią są 2 czy 3 takie karłowe, natomiast część jest normalnych, standardowych odmian, które ja po prostu będę gdzieś tam w granicach 2,5-3 metrów przycinał i kształtował według tego, jak będzie mi to pasowało. Tutaj dalej mamy jeszcze kilka cisów. Cisy też będę ciął. Wiadomo, cisy idealne są do cięcia, więc one akurat idealnie, bo można sobie wyciąć, co tam pasuje, na jaką chce się wysokość, szerokość, wszystko, więc cisy bardzo dobrze się sprawdzają. Tu mamy jeszcze laurowiśnie i te laurowiśnie tutaj też w miarę nieźle wyglądają. Teraz mają świeże, ładne przyrosty. I teraz tak, dlaczego ja tutaj taki miszung-maszung zrobiłem i wszystko tu jest? Bo chciałem mieć taki różnorodny efekt. Czyli chciałem, żeby to po prostu były różne rośliny, różne kolory, różne faktury. Dla kogoś to może być po prostu chaos, ale mi się tak podobało, tak chciałem i tak to wygląda. Jak zrobiłeś, tak będziesz miał. Z tej sosny na przykład jestem mega zadowolony, ona przez długi czas wygląda tak sobie, natomiast teraz z tymi takimi fajnymi przyrostami wygląda naprawdę ciekawie. Jeśli chodzi o sosny, to poza tamtą taką karłową a la bonsai mamy tutaj też czarną. Ona jest o takim średnim przyroście, rośnie dość fajnie. Ja uwielbiam sosny czarne, szczególnie w tym klimacie śródziemnomorskim one wyglądają super, ale u nas, co prawda u nas w Polsce jest ich mniej, ale bardzo mi się podoba. Lubię je, dlatego przynajmniej jedną taką czarną sosnę chciałem mieć. Tutaj mamy taką odmianę bardziej karłową, to znaczy ona miała być bardziej karłowa, ale jak widzę przyrosty, To nie wygląda, powiem to ci. nie jestem przekonany, czy ona będzie karłowa. To znaczy jest to już drzewko, które ma na pewno z 10 lat, bo nawet widać, że pień ma dość gruby, ale ostatnie przyrosty ma niczego sobie. Więc to jeszcze zobaczymy. Tam wyżej mamy jeszcze 2 drzewka, które chcę wam pokazać, także chodźmy. Tutaj mamy kolejną część ogrodu, część tu jest jeszcze po wijakach, część tam ostatnio przesadzałem, kombinowałem, więc nie wszystko wam będę pokazywał. Tutaj mamy modrzewia i ten modrzew, ja modrzew bardzo lubię, wiem, że on jest upierdliwym drzewem, gubi te wszystkie liście, ale jeśli chodzi o efekt wizualny, ja modrzew lubię, przynajmniej jeden chciałem mieć, jestem z niego zadowolony. Tu mamy taki niebieski świerk karłowy, całkiem fajny, on ma bardzo ładne szyszki takie kolorowe. Tu mamy bzy, lilaki ogólnie. Jeśli chodzi o lilaki, to ten tutaj ładny kolorowy mamy. W Sławkowie organizowane są takie dni dla ziemi, wtedy, czy to sprzątanie świata, i wtedy dzieci po prostu za sprzątanie, za pomoc, czy za konkursy, które są tam organizowane, wygrywają takie nagrody. I tutaj jeśli chodzi o to co, a ponieważ my mamy 3 córki, to zawsze kilka tych roślin przyniosą, to między innymi ten lilak jest właśnie z tych imprez, które Sławkowo organizuje. Okej, tutaj dalej mamy świerk serbski, który fajnie tutaj rośnie i jemu tu zdecydowanie pasuje. Dalej mamy jodłę koreańską, to jest koreańska z takimi fajnymi szyszkami, natomiast ta, która tak zdecydowanie ma takie swobodniejsze te igiełki, to jest kalifornijska. Jest piękna, mega Jest bardzo fajna, ma bardzo ładne te przyrosty, no i zdecydowanie fajnie wygląda. Tam mamy jeszcze taki karłowy świerk serbski. Tutaj mamy 3 bzy, które były od samego początku. Jak pamiętacie, układaliśmy tutaj siatkę między tymi bzami, to się nieźle wkurzaliśmy, ale bardzo jestem zadowolony, że te bzy mamy.
pachną pięknie, także super. Ok, z takich rzeczy, które wyglądają nadal średnio, to jest ta pergola. I tutaj jest też rzecz, którą pewnie wielu ogrodników ostatnio opłakuje, czyli znowu te późne przymrozki w maju. I co nam przemarzło teraz w maju? Przemarzły nam te mini kiwi. My do mini kiwi mamy wielki sentyment, bo jak mieszkaliśmy w poprzednim domu w Katowicach, to mieliśmy, w zasadzie kupiłem chyba 3 krzaki tego mini kiwi, ale ono tam tak pięknie rosło, że mieliśmy cały garaż zarośnięty tym mini kiwi. Nigdy nie przemarzało i wspaniale rosło, ale to też było takie miejsce, że było osłonięte i w Katowicach jest zawsze kilka stopni więcej niż tutaj, więc nigdy nie przemarzało, bardzo ładnie rosło. Natomiast tutaj to mini kiwi przemarzło nam już drugi raz, z tym, że w tym roku reszta roślin była troszeczkę bardziej odporna, bo w zasadzie poza tymi mini kiwi to delikatnie przymarzły orzechy włoskie. Ale to nie tak, że wszystkie liście tak jak w zeszłym roku. Tak jak w zeszłym roku. W ogóle to było chyba później niż w zeszłym roku, prawda? Tak, później było, a w tym roku tylko i wyłącznie te młode przyrosty, tam kilka listków pomarzło, natomiast reszta orzechów się trzyma. Natomiast no mini kiwi przemarzło w połowie, tak jak widzicie, już naprawdę były bardzo ładne przyrosty, no ale niestety no połowa tych mini kiwi zmarzła, połowa tych przyrostów, dodatkowo niektóre winorośle tak samo. Także tak jak tutaj widzicie, poza mini kiwi też winorośl też zmarzła. To częściowo odbije. Nie jestem pewny, czy uda się uratować wszystko, ale częściowo na pewno będzie ok. Tutaj, jak pamiętacie, zrobiłem taką mini pergolę na winorośl i wydaje mi się, że to tu będzie fajnie wyglądać. Też chciałem, żeby tak Kosmo miał trochę więcej tego miejsca takiego osłoniętego. Tutaj mamy dosadzone funkie. Ta część jest tu zdecydowanie bardziej zacieniona i te funkie tutaj lepiej rosną. Natomiast po tamtej stronie, bardziej na słońcu, jest już troszeczkę gorzej. Mamy tutaj też sporo różnych rozchodników, bylin, i całkiem fajnie to wygląda. I jeśli chodzi o tą rabatę tutaj na tym spadku, to po tej stronie jest troszeczkę gorzej, po tamtej, gdzie wam zaraz pokażemy, jest lepiej. Tu mamy funkie, mamy też dużo liliowców i te funkie i liliowce mamy od Ewy i od Bożeny. Także one bardzo fajnie rosną. Tam te liliowce to już są przepiękne. Tu ostatnio dosadziliśmy jeszcze częściowo kocimiętkę, którą mamy od Marysi. Tam u góry są miskanty. Widzę, że tutaj 2 czy 3 chyba od Marysi, one bardzo ładnie rosną. Natomiast tutaj te 2 kupne to tak po 3 trawki widzę. Licho. Więc zobaczymy, co z tego będzie. I zaraz wam pokażemy tutaj dalej, jak to wygląda. Tak jak widzicie, tutaj tych liliowców mamy bardzo dużo i one bardzo ładnie tutaj rosną. Poza tymi liliowcami od Ewy mamy też floksy od Marysi. Jest tutaj też jedna trawa pampasowa, ale trawa pampasowa na razie jeszcze nie wygląda za specjalnie. Tutaj jest kilka kolejnych iglaków, 2 budleje.
Ja lubię budleje i też bardzo lubię to, że koło nich jest tak dużo motyli, dlatego mamy ich kilka w ogrodzie już. Tu mamy żarnowiec. Żarnowiec uwielbiam za to, że on bardzo wcześnie się zieleni, wtedy kiedy jeszcze jest tak mega ponuro, to żarnowiec wygląda już fajnie. Natomiast teraz ładnie kwitnie. Tam na dzikiej działce kilka tych nowych żarnowców posadziłem i wydaje mi się, że robi to taki fajny efekt wczesną wiosną i jest to jedna z pierwszych roślin, która jest taka mocno zielona i fajnie wygląda. Tu mamy irgi. Dwie to są takie odmiany wyższe, a tutaj te kolejne 3 to są porządce i wydaje mi się, że też to całkiem nieźle tu wygląda. Tutaj ostatnio posadziliśmy czarny bez, taką bardziej ozdobną odmianę od Marysi. No oczywiście tutaj to on musiał być zdecydowanie zabezpieczony, bo to jest teren Kosma, więc od razu Basia mu zrobiła taki koszyczek, wysypaliśmy z rębkiem. Marysia mówiła, że u niej za bardzo nie chciał rosnąć. Mam nadzieję, że tutaj będzie fajnie się sprawdzał. Nawet szczerze mówiąc do tej pory to nie wiedziałem, że są takie fajne odmiany czarnego bzu, a jak urośnie duży, to ten kolor zdecydowanie mi się podoba i wydaje mi się, że będzie się tu fajnie komponował. Trochę też osłoni naszego Kosma, który no, w takich miesiącach letnich jednak chowa się tutaj za tą leszczyną. Schowa się po prostu pod drzewem. A tutaj jednak trochę mu tego słońca zabierze, a on wiecie, czarny pies na gorąco tak średnio przyjemnie. No. Okej, jesteśmy przy naszym oczku i powiem wam, że no, jednak jesteśmy nadal zieloni, bo jeszcze miesiąc czy 2 temu myśleliśmy, że tutaj nic nie będzie, a okazało się, że jednak większość rzeczy i oczywiście wszystko zgoniliśmy na ślimaki, bo te ślimaki w zeszłym roku nas tu niemożliwie męczyły, natomiast w tym roku jest wyjątkowo sucho, jeszcze się żadne ślimaki nie pojawiły. I teraz tak, mamy tutaj lidiowce, one są głównie odewy, fajnie rosną, co prawda jest tu też dużo trawy dookoła, więc to tak nie jest do końca widoczne, ale fajnie rosną. Tu mamy kukliki, są chyba 2 czy 3, które tak ledwo widać, ale są. Tutaj dalej mamy tawułki i tu jest bardzo dobre miejsce dla nich, bo one mają tutaj mokro i też są w cieniu i fajnie tutaj rosną. Też byliśmy pewni, że w zasadzie one nie istnieją, natomiast są i dają sobie radę. Natomiast, jak się to nazywa, Basia? Brunera. Natomiast te brunery tutaj też częściowo mamy je odewy. Ostatnio chyba jedną przywiozłem od mojej mamy. Chyba też od Bożeny. I też od Bożeny, tak. Więc tutaj te brunery fajnie wyglądają, są też funkie. Na razie nie ma cholernych ślimaków i wygląda to... Są tylko te w skorupkach, ale te bez skorupek, które no były po prostu w milionach sztuk w zeszłym roku, na razie nie widzę. Także na razie jest całkiem... Coś tutaj te brunery jedną podjada, ale ogólnie jest całkiem nieźle. No bo wiecie, to wszystko było zjedzone, tu nie było totalnie nic, sam zrębek leżał, więc to, że to wszystko powychodziło, to ja jestem w szoku. Tak, tu mamy kolejne funkie, które sobie wychodzą. Tu mamy kanę, którą oczywiście na zimę trzeba wykopać od mojej mamy, ona tam sobie powoli wychodzi. Tu mamy paprocie od Marysi, no dla paproci to jest chyba najlepsze miejsce, bo tu jest w zasadzie totalny cień. Aha, wiem, ta brunera, która jest od mojej mamy, to jest tutaj, czyli tamte mamy od Ewy i od Bożeny. Także, aha, i tutaj mamy kolejne tawułki. Tak, ja może jeszcze 2 słowa powiem w ogóle na temat tych traw, które tutaj są wokół naszego oczka, bo wcześniej to była taka nieużywana studnia, jak pamiętacie, miała być zwykła studnia, ale wyrwaliśmy ten krąg i to zalało wodą i stwierdziliśmy, że jednak będzie oczko i te rośliny, te podstawowe rośliny, które są w oku, to wszystko są trawy i irysy, które zostały wykopane z naszej dzikiej strony działki, tam z okolic stawów, przeniesione tutaj i przyjęły się po prostu genialnie, wszystko ładnie nam zarosło, a jak irysy zakwitną, to w ogóle jest pięknie. Tak, tutaj powiem wam, że wyjątkowo to zagrało i to w zasadzie sama ta część tutaj dookoła to jest całkowicie bezobsługowa, ona żyje własnym życiem i chyba to jest w ogrodzie najfajniejsze, jak się ma takie miejsca, które w zasadzie rosną sobie same.
No tak, jak samo się robi, no to rzeczywiście, byleby się nie robiło na złe. No oczywiście, wiecie, w ogrodzie się wiele samo nie robi, zazwyczaj to samo się robi nie w tą dobrą stronę. Ostatnio tu wrzuciliśmy rybki, ale jakoś ta woda tutaj w tym roku wyjątkowo nie chce się czyścić. Nie chce się czyścić, no No. właśnie, nie widzimy. Ja je dokarmiam, wypatruję, jeszcze ich nie widziałam. Od momentu, kiedy je wpuściliśmy, Także to ich nie widziałam, Chyba, że- dostaję na głowę, jak mnie chcecie gdzieś znaleźć, to ja stoję tutaj, przy tym oczku i wypatruję tych cholernych rybek, których nie widać. no, także zobaczymy. Dobra, przejdźmy może jeszcze, jak jest okazja, pokażemy Wam maliny, truskawki, sad. Tutaj mamy maliny. Jak wiecie, tutaj postanowiliśmy, że te dwie części malin połączymy. I po prostu pomysł jest taki, bo maliny wiemy, że są dość ekspansywne, więc pomysł jest taki, że dajemy im tutaj ten pas do tego, żeby sobie rosły, a wszystko, co będzie dookoła, będziemy po prostu kosić razem z trawnikiem i tyle w temacie. Nie mam zamiaru tutaj nic za bardzo wymyślać dodatkowego. W tym zębku, ile będą chciały, tutaj już jest wszystko zębek, a pod zębkiem karton i tu wszystko w tym miejscu będzie po prostu pod maliny, a całość dookoła będzie po prostu koszona kosiarką i to wszystko. Jeśli chodzi o nasz sad, w tym roku wygląda to dość dobrze. Udało mi się 2 razy na czas popryskać miedzianem i większość jakby tych takich, czy to parchów brzoskwini, czy to kędzierzawości, parchów jabłoni, czy kędzierzawości udało się wyeliminować i jest całkiem nieźle. Nie jest idealnie, bo w niektórych miejscach na brzoskwiniach pojawia się kędzierzawość, Obrywamy to. ale jest co możemy w taki szybki sposób robić? No obrywać. Po prostu jeśli się już pojawią takie zakażone listki, to je po prostu staram się obrywać. No jest zdecydowanie lepiej niż w latach poprzednich. Tak, ile jest w ogóle owoców na Tak, tych brzoskwiniach? Tak, wydaje mi się, że no pomogło też to, że były 2 razy na czas opryskane miedzianem i wygląda to zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o nornicę, to ta walka cały czas trwa. Tutaj mam już kilka takich ciekawych sposobów na to, bo leję tam między innymi ocet do tych nor, leję gnojówkę z czarnego bzu i to są chyba zdecydowanie 2 najlepsze sposoby. Kiedyś nagrywałem też o tym film. Ja tutaj różne sposoby stosuję. Częściowo wygrywam, czasem jest fajnie, ale za jakiś czas znowu jakieś tam problemy się pojawiają, więc to jest takie, powiedzmy, na razie jest remis. Remis, tak? 1-1. Czasami jak Adora chce się trochę przychlebić, to coś przyniesie. Tak, dokładnie. Czasem Adora coś przyniesie, czasem jakby uda mi się na chwilę je wypędzić i jest spokój. Mija parę tygodni, znowu się jakieś tam kopce pojawiają albo uschnięte drzewko. No niestety, no w sadzie to jest walka cały czas, dopóki te drzewa nie urosną większe i nie będą sobie w stanie poradzić. Nawet już jak będą podgryzane, no to pewnie tak będzie. Pokażemy Wam teraz, jak wyglądają truskawki. W tym roku było kilka takich większych przymrozków i część truskawek nam wymarzła, ale nie było tak źle. W ogóle jak się sprawdzają te truskawki w tych podwyższonych grządkach, to jest tak, że powiem Wam tak, sprawdzają się pod warunkiem, że je podlewacie. Nawet widać tutaj jedną ciekawą rzecz. Im niżej i więcej wilgoci, tym lepiej te truskawki wyglądają. To znaczy, gdybym ich nie podlewał co jakiś czas, to zdecydowanie by tak nie wyglądały. Więc czy to się sprawdza? I tak i nie. Sprawdza się, jeśli dbacie i podlewacie, natomiast jeśli nie będziecie ich zbyt często podlewać, to zdecydowanie lepszą opcją są truskawki w gruncie, ponieważ wtedy bez tego podlewania wytrzymają o wiele dłużej, natomiast w takich podniesionych grządkach no trzeba naprawdę pilnować tego podlewania. Tutaj jeszcze taka ciekawa rzecz, taki w zasadzie tip, który można wykorzystać. Jeśli macie taką czerpnię zewnętrzną, to polecamy wokół czerpni sadzenie i lawendy, i kocimiętki. Zarówno lawenda, jak i kocimiętka są takimi roślinami, których nie lubią komary. I żeby mieć tych komarów w domu jak najmniej, to chcemy tutaj dookoła czerpni, żeby ta lawenda i ta kocimiętka też jeszcze sobie podrosły, żeby to powietrze, które jest przez czerpnię zaciągane, miało jak najwięcej po prostu tych tutaj zapachów tej lawendy i kocimiętki.
Oczywiście w domu nie jest to odczuwalne, ale przynajmniej jeśli nawet jakiś tam drobnym procencie ten zapach będzie w środku, no to mamy nadzieję, że to też będzie wpływać na to, że to powietrze będzie przynajmniej częściowo odstraszało, czy to komary, czy to jakieś takie owady, które tego po prostu nie lubią. To wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas, że Wam się podobało. Jeżeli macie dla nas jakieś rady, wskazówki, to chętnie przygarniemy. To zło. Chodź, Bubuś, nie wolno przeszkadzać. No. O, ma parcie na sławę. Więc żegnam się z Wami serdecznie i do następnego razu.